W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy neonową kolekcję Fluomania, pokażemy, czy warto nakładać neony na białą bazę oraz sprytny sposób na uzupełnienie paznokci neonową tęczą. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Paulina Walaszczyk. Witajcie serdecznie. Multimedalistka i mistrzyni odkryje przed nami wszystkie tajniki, jak pracować z neonami. A jeżeli lubicie niespodzianki, zostańcie z nami do końca. Zaczynamy! Neony nareszcie powróciły do łask i to w takim pełnym, mocnym, hardkorowym wydaniu. Te neony, które Wam dzisiaj prezentujemy, naprawdę dają po oczach. I Ty, fanko nudów, delikatnych stylizacji i pasteli, będziesz nosić w tym roku, w tym sezonie, tego lata neony. I jak nie na dłoniach, to na stopach. Mówię Ci, i Ciebie moda dopadnie. Dlatego, że one są tak piękne, że po prostu nie da się przejść obok nich obojętnie. Najpierw pokażemy swatche. Następnie pokażemy, myślę, fajne i szybkie zdobienie, które można wykorzystać w zasadzie przy każdej klientce. A na sam koniec będzie promocja. Tak, będzie promocja związana właśnie z najnowszą kolekcją neonów, ale szczegóły dopiero po zdobieniu. A, i jeszcze jedna kwestia. Jeżeli ktoś z Was zauważył, być może, że mam takiego mini siniaka pod okiem, nic się nie martwcie. Po prostu jestem fanką sztuk walki i sportów ekstremalnych i w ten weekend zrobiłam sobie małe kuku. Nic mi się nie stało, jest okej, a już na pewno nie powstrzymało mnie to przed tym, żeby przyjść dzisiaj i nagrać ten odcinek. Zaczynamy. Oto neonek, Fluomania, Neonidas, Very Different, Mad Woman, Pani Mani, La Bamba, Lovelas, Red Fred, Dynamite, Ave Neon. Kolory mają dobre krycie. Tak wyglądają dwie warstwy na przeźroczystych tipsach. Na pewno słyszeliście o tym, że neony położone na białej bazie, wtedy wychodzi z nich super moc. I to jest prawda. Tutaj warto wspomnieć o bazie Vitamin, dedykowanej do neonów, do pasteli. Wyobraźcie sobie, że jedna warstwa neonu położona na nadbudowanej Vitaminie ma większe nasycenie niż dwie warstwy neonu położone na przeźroczystej bazie. Zresztą, sami zobaczcie. Na górze mamy dwie warstwy na przeźroczystej bazie, na dole jedną warstwę na nadbudowanej bazie Vitamin. Widzicie różnicę? I teraz coś na temat optymalizacji naszej pracy. Nakładasz hybrydę i tak musisz nałożyć jakąś bazę. Więc jeżeli pracujesz na Vitaminie, to z automatu skracasz swój czas pracy o jedną warstwę koloru, bo wystarczy tylko jedna warstwa neonu na Vitaminie, aby uzyskać piękny, nasycony efekt. To jest około 5-10 minut pracy, czasu. O tyle skracamy naszą stylizację, a oprócz tego też oszczędzamy produkt. Jaki wniosek? Jeżeli pracujesz na neonach, wręcz nie opłaca się nie pracować na Vitamin. Ciekawi Was, jak wyglądałyby nasze neony na turbo białym podkładzie Mr. White? No cóż, trzeba by wymalować każdy tip z osobna, pokryć i sprawdzić. Dobra wiadomość, zrobiliśmy to za Was. Zobaczcie. To się nazywa hipermoc neonu. Ale tutaj jest pewien haczyk. Praca z białym, nasyconym kolorem jest wymagająca sama w sobie. Wie o tym każdy stylista, który malował klientce paznokcie na biało. Nie możemy dociskać pędzlem do powierzchni. Ruchy powinny być jednostajne od skórek do wolnego brzegu. Nie malujemy od połowy, nie ciapiemy, bo mogą nam wyjść takie właśnie smugi. A smugi na podkładzie oznaczają smugi na kolorze, który na nim będzie. Porównajmy Mr. White'a i Vitamin. Mr. White podbija żarówiastość najbardziej, ale trzeba go umieć równomiernie rozłożyć. Vitamin Base podbija neon odrobinę mniej, ale jest dużo prostsza w obsłudze jako podkład. Obydwa białe podkłady sprawiają, że wystarcza tylko jedna warstwa neonu. Pamiętajmy, że jest różnica pomiędzy aplikacją Vitamin jako płaskiej bazy, a nadbudową. Tutaj mamy 3 białe podkłady. Od prawej Mr. White, nadbudowana Vitamina i lakierowa warstwa Vitaminy. Nakładamy na to jedną warstwę neonka. A tutaj mamy 2 warstwy neonka na przeźroczystym tipsie. Jeśli korci Was opcja z hardkorową bielą, to powróćmy jeszcze na chwilę do tematu smug. Tak jak mówiliśmy, nie dociskamy pędzelkiem do powierzchni, pracujemy jednostajnym ruchem od skórek do wolnego brzegu, nie cofając się. Wiadomo, że wypadki przy pracy czasem się zdarzają. Jeśli pomimo starań w utwardzonym białym podkładzie są smugi, na to położyliśmy już kolor, na domiar złego zbyt oszczędnie dociskając pędzlem do powierzchni, to właśnie odkryliśmy smutną prawdę. Kolor nie przykrył smug, a wręcz przeciwnie, doskonale je widać w efekcie końcowym. Co robić? Jedyne, co można teraz zrobić, to nałożyć kolejną warstwę, tym razem nie przyciskając produktu do powierzchni.
Aplikując kolory na biały podkład, kluczem jest, aby wyczuć produkt. Nie możemy go nałożyć ani za dużo, bo się nie utwardzi, ani za mało, bo będą smugi. I jeszcze jeden tip, który może się Wam przydać. Ewentualne smugi Mr. White'a będą mniej widoczne, jeżeli jako bazy użyjemy Whiteamin. Warto jest testować różne połączenia produktów, żeby finalnie wypracować swoje ulubione kombosy. Czyli nakładamy bazę Whiteamin, cienko lub nadbudowując, utwardzamy, nakładamy cienką warstwę Mr. White'a i dalej już wiecie, jedną warstwę koloru i top. Przechodzimy do zdobienia. Dzisiaj podsuniemy Wam pomysł, w jaki sposób ozdobić paznokcie w trakcie wykonywania uzupełnienia. Takie two-in-one, bardzo szybka stylizacja. Oto Rufian Manicure, czyli wariacje na temat Moona albo odwrotny Moon. Na paznokcie nałożymy Liquid Base, rufiany wymalujemy Mr. White'em, a następnie wykonamy tęczę w takiej oto kolejności. Całość pokryjemy wet lookiem, a zdobienie wykończymy arte brillantem. Klientka przyszła z odrostem. Paznokcie są wypiłowane, płytka jest zmatowiona pilnikiem 180, skórki są odsunięte i opracowane frezą numer 9. Skóra i naturalna płytka są delikatnie wygładzone bufferem o gradacji 180 na 220. To sposób Pauliny na gładkie skórki. Powierzchnię paznokci odtłuściliśmy fioletowym cleanerem. W pierwszej kolejności przechodzimy do primera bezkwasowego. Nakładamy go na odrost, na naturalną płytkę ruchem lakierowym. Nie przeciągamy produktu na zbudowaną część paznokcia. Jaki efekt końcowy chcemy uzyskać? Kolor w miejscu odrostu. Wiadomo, że kolor musimy nałożyć na bazę i tutaj pora na pierwszy trik. To musi być bardzo rzadka, płynna baza, którą będziemy mogli nałożyć cieniuteńką warstwę, taką jakbyśmy pracowali tradycyjnym lakierem. I tutaj Liquid Base, ona się świetnie nadaje do tej roli, dlatego że właśnie spełnia te wszystkie potrzeby, które mamy podczas tej stylizacji. Jest mega rzadka i można ją wetrzeć, dosłownie tworząc ultra cieniuteńką warstwę. To ważne, dlatego że nie chcemy, żeby finalne zdobienie zniekształcało nam kształt paznokci. Pracujemy uważnie, ponieważ nie chcemy zalać skórek. I dlatego, zanim nałożymy krople na obszar odrostu, porządnie odsączamy pędzel o szyjkę. Bazę będziemy wmasowywać w naturalną płytkę i odrośniętą masę po całej długości paznokcia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Dzięki temu, że nabieramy jej dosłownie odrobinę na każdy paznokieć, możemy zaaplikować produkt na 5 palcach naraz i włożyć rękę do lampy na 30 sekund. Po utwardzeniu czystym, suchym wacikiem usuwamy nadmiar dyspersji, aby zdobienie, które będziemy tworzyć, się nam nie ślizgało. Na szkiełko wykładamy krople Mr. White i pędzelkiem 004 nakładamy kolor w miejsce odrostu, tworząc białe półksiężyce. Każdy paznokieć przymrażamy z osobna, żeby uniknąć ryzyka zalania skórki. To może być zastanawiające, dlaczego podczas aplikacji bazy nie przymrażaliśmy każdego palca z osobna, a podczas nakładania koloru przymrażaliśmy. Szczególnie, że baza jest rzadka, kolor jest gęstszy, więc dlaczego? Chodzi o to, że kolor nakładamy rozkładając, a bazę wcieramy. Chodzi o ilość produktu. Po prostu nakładając kolor nakładamy go więcej, ale uwaga, nie przesadzajmy. Jedna warstwa koloru to nie jest moment, w którym chcemy wyrównywać uskok. Ta różnica sama się wyrówna później, po nałożeniu kolejnych warstw koloru. Gdybyśmy na tym etapie wyrównali uskok, finalnie nasze zdobienie byłoby wypukłe i zniekształcałoby paznokcie. Podjeżdżając pod skórki, nie dokładamy koloru, tylko rozciągamy czubeczkiem włosia już namalowany łuk. W momencie aplikacji tuż przy skórkach dłoń klientki musi być nieruchomo. Stój, bo strzelam! Cała ręka ląduje na 30 sekund do lampy. Na szkiełku przygotowujemy kolory naszej tęczy. Na mały paznokieć idzie Very Different, Neonidas, Fluomaniac. Na serdeczny Fluomaniac, Neonek i Ave Neon. Na środkowy Ave Neon, Lovelas, La Bamba. Na wskazujący La Bamba, Mad Woman, Very Different. Na kciuku Very Different, Neonidas, Fluomaniac, tak jak na małym palcu. Paula ma swój system układania kolorów, aby nie pomylić się w trakcie pracy. Zobaczcie, jaki sprytny. Plan działania jest taki. Podpychamy skórki kopytkiem, nakładamy 3 kolory, pędzelkiem 004 miksujemy granice kolorów, aby uzyskać płynne przejście. Pracujemy nad każdym palcem z osobna. I choć Paula się upiera, aby nie nazywać tych przejść tonalnych ombre, z tego względu, że faktycznie są nieco mniej płynne niż gdyby były wykonywane gąbeczką, ja po tygodniu noszenia tych paznokci absolutnie zaliczam je do ombre. Na mały palec nakładamy Very Different, oczyszczamy pędzelek Neonidasa, oczyszczamy pędzelek i Fluomaniaka. Tak, oczyszczamy pędzelek.
Łącząc kolory prowadzimy pędzelek dowolnie. Możemy kręcić kółka, fale, ósemki. Przymrażamy przez 15 sekund. Na serdeczne nakładamy fluomaniaka, ocieramy pędzelek i sięgamy po neonka, który ląduje na środku. Koloru środkowego jest najwięcej. Oczyszczamy i kładziemy Ave Neon. Oczyszczamy pędzelek i miksujemy przejścia kolorów. Łącząc kolory możemy dodać odrobinę koloru, który zaniknął w trakcie miksowania. Przymrażamy przez 15 sekund. Na środkowy palec nakładamy Ave Neon, Lovelas i La Bamba. Pracujemy tak samo jak przy poprzednich. Miksujemy przejścia kolorów i przymrażamy. Na wskazujący nakładamy La Bambę, Mad Woman, Very Different. Jeśli najedziemy na skórki, zdejmujemy kolor drewnianym patyczkiem. Tradycyjnie miksujemy, kręcąc pędzelkiem ósemki. Pora utwardzić wszystkie 4 paznokcie. Wkładamy rękę do lampy na 30 sekund. Na kciuku ląduje powtórka z rozrywki z mojego palca. Very Different, Neonidas, Fluomaniak. Miksujemy i utwardzamy. Pora zabezpieczyć zdobienie wet lookiem. Najpierw aplikujemy top na gładko, czyli przesmarowujemy, a następnie podsuwamy produkt pędzelkiem w miejscu łączenia kolorowego odrostu z resztą płytki. Aby wyrównać powierzchnię, możemy dodać malutką kroplę i rozłożyć ją delikatnie rantem pędzelka. Tym sposobem wygładzamy powierzchnię i tworzymy linię światła. Każdy palec będziemy przymrażać z osobna, aby nie tracić wypracowanej linii światła. Można sobie pomóc grawitacją, odwracając rękę do góry nogami. Po utwardzeniu wszystkich paznokci odczekujemy 30 sekund i przecieramy dyspersję wacikiem zamoczonym w wipe-offie. Używamy kilku wacików, aby nie rozprowadzać dyspersji z jednego paznokcia na drugi. Następnie bierzemy suchy wacik i polerujemy powierzchnię, upewniając się, że dobrze usunęliśmy dyspersję. Pora na kropkę nad i. Białe linie, które wykonamy żelem do zdobień Arte Brillante i pędzelkiem 007, trzymając go pod kątem 45 stopni. Nie próbujmy wykonać całej linii naraz. Lepiej podzielić ją na 2 lub 3 części. Najpierw robimy cienki obrys, a potem odrobinę pogrubiamy. Pilnujemy, aby regularnie odsączać produkt. Jeśli nałożymy go zbyt dużo, nie utrzymamy kontroli nad precyzyjną linią. Każdy palec utwardzamy z osobna przez 30 sekund. I gotowe. Oto Rufian Manicure. I teraz najlepsza część, czyli promocja. Tworząc kolekcję Fluomania, dobrze się postaraliśmy, żeby każdy jeden kolor różnił się od tego obok i żeby to była kolekcja kompletna, przepiękna, taka, którą chce się kupić w całości. Dobrze wiem, że wydatek na 11 hybryd trochę boli po kieszeni, więc postanowiliśmy Wam to osłodzić. Jeżeli ktoś z Was zdecyduje się na całą kolekcję Fluomania, to otrzyma od nas przede wszystkim bazę Vitamin, dlatego że absolutnie wierzymy w to, że Wam się bardzo przyda i pokochacie pracę z nią nie tylko z neonami, oraz naszą gorącą nowość, torbę letnią, w którą można włożyć nie tylko hybrydy, ale w zasadzie wszystko, kiedy się idzie do pracy i generalnie nie mieścisz się w swoją normalną torebkę. Musieliśmy wybrać jedną spośród 2 kolorów, więc postawiliśmy tradycyjnie na różowy, zatem tak, przy zakupie całej kolekcji Fluomanii dostajecie tą torbę i tą bazę Vitamin w prezencie. Opłaca się? Mam nadzieję, że się opłaca. Promocja trwa już od kilku dni, będzie trwała do 15 lipca 2020 lub do wyczerpania zapasów. I to już koniec naszego odcinka. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś pożytecznego, to koniecznie subskrybujcie, żeby kolejne odcinki Wam nie uciekły, a w komentarzach napiszcie, który kolor Fluomanii spodobał się Wam najbardziej. Dzięki za uwagę, cześć!